Stojący za mną okręt to O. R. P. Błyskawica. i dla wielu z Was pewnie jest tam jakiś stary statek z czasów II wojny światowej, parę armatek, trochę go pomalowali i to wszystko. To jest prawdziwa perełka w naszym dziedzictwie narodowym, a w tym odcinku dowiecie się, dlaczego tak jest i dlaczego tutaj warto przyjść. I może tytułem wstępu. Na statki mówimy statki, a na okręty zaś mówimy okręty. Tylko kiedy, co jest czym. Zatem wszystkie statki to są statki handlowe, komercyjne, natomiast podwodne i wojenne to są okręty i tego się trzymamy. Budowę niszczyciela, a dokładnie kontrtorpedowca, rozpoczęto 1 października 1935 roku. Dokładnie rok później, 1 października 1936 roku miało miejsce budowanie, a dokładnie jeszcze rok później, 1 października 1937 roku nastąpiło oficjalne zakończenie budowy jednostki. Okręt został przekazany pod polską banderę kilka miesięcy później. Wstępnie budowę jednostki planowano we francuskiej stoczni, w której wcześniej powstały dwa inne polskie niszczyciele, ORP Wicher oraz ORP Burza. Jednak ze względu na koszmarnie skomplikowaną i kłopotliwą współpracę zdecydowano się szukać innego wykonawcy. Ofertowano do angielskiej stoczni, gdzie finalnie wygrała stocznia Coast, w której powstał ORP Błyskawica oraz ORP Grom. I to był strzał w dziesiątkę, bo sytuacja ekonomiczna w Anglii w tamtym czasie była naprawdę skomplikowana i każdy chętny inwestor był mile widziany, dzięki czemu mogliśmy podpisać bardzo korzystny obopólny kontrakt, gdzie polscy inżynierowie mieli wpływ na to, w jaki sposób będzie powstawała jednostka. I pomimo, że stocznia w Coast, która miała bardzo duże doświadczenie w budowaniu niszczycieli, gdyż na tamten moment zbudowała ich 7 sztuk, to właśnie Polska Myśl Techniczna oraz bardzo duża ingerencja w projekt pod przewodnictwem inżyniera Jerzego Morze skutkowała powstanie zupełnie nowej, innowacyjnej jednostki, która wyprzedziła swoje czasy przynajmniej 2 dekady. Przede wszystkim w tamtych czasach kontrtorpedowcy czy niszczyciele budowano na długość maksymalnie 95 metrów. Polska marynarka wojenna zażądała jednostki o długości przynajmniej 114 metrów po to, żeby zamontować na rufie dodatkowe stanowisko artyleryjskie. Kolejną innowacją było posadowienie niemal wszystkich najważniejszych gniazd artyleryjskich w osi jednostki, dzięki czemu okręt mógł wyrazić swoje cele dokładnie. I może Wam się wydawać to mało istotne, ale właśnie dzięki takiemu rozmieszczeniu artylerii Błyskawica była w stanie w bardzo prosty sposób obronić się przed nadlatującymi samolotami od rufy, czego nie były w stanie robić inne jednostki tego typu w tamtym czasie. Inną innowacją, nietypową na tamte czasy, było rozlokowanie kajut załogowych blisko swoich stanowisk ogniowych, dzięki czemu w razie alarmu bojowego marynarze byli w stanie zająć swoje stanowiska dosłownie w kilkanaście sekund, co nieraz było wielkim zaskoczeniem dla atakujących samolotów. Kolejna innowacja wyprzedzająca swoją epokę? Proszę bardzo. W tamtych czasach tego typu jednostki dzielono na mniej więcej 5 przedziałów wodoszczelnych. Inżynier Morze powiedział, że ma być ich 15, dzięki czemu nawet przy dużych uszkodzeniach jednostka zachowywała swoją statyczność i pływalność. Więc jak sami widzicie, może i nie każdy, ale Jerzy może. Okręt ma 114 metrów długości, 3 kotły, 1 komin, 2 turbiny parowe, każda o mocy 27 000 koni mechanicznych i rozwija prędkość 40,5 węzła. I pewnie część z Was miała przyjemność popływać sobie czy motorówką, czy skuterem wodnym po jeziorze 55 czy 60 km na godzinę. To wyobraźcie sobie, że płyniecie sobie takie 60 km na godzinę, a obok wyprzedza Was błyskawica, gdyż ona rozpędzała się do 74 km. I to był 1937 rok, kiedy ją oddano od służby. Wyobrażacie to sobie? A wiecie, co jeszcze czyni błyskawicę wyjątkową? To, że jest to jedyny niszczyciel z okresu II wojny światowej, który przetrwał do dzisiejszych czasów, oraz to, że jest to jedyny okręt, który przetrwał cały okres II wojny światowej, od 1 września 1939 do 8 maja 1945. I pewnie część z Was właściwie powie, że nic się nie stało, bo pewnie przysłużyło całą wojnę, chowając się gdzieś tam w norweskich krzakach. No nie do końca, gdyż podczas całej swojej służby błyskawica uczestniczyła w 83 konwojach, ponad 108 różnego typu operacjach i patrolach oraz przepłynęła ponad 148 000 mil morskich, zestrzeliwując przy tym od 4 do 7 samolotów oraz topiąc od 2 do przynajmniej 4 innych jednostek. Tak naprawdę bardzo trudno jest ocenić, ile tych jednostek zostało faktycznie zatopionych, chociażby dlatego, że do pierwszej konfrontacji błyskawicy z obcym okrętem podwodnym doszło już 7 września. W efekcie którego okręt został przynajmniej ciężko uszkodzony, jak nie zatopiony. Dlaczego Kriegsmarine się nie przyznała?
To byłoby na tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam na pokład. ORP Błyskawice jest okrętem marynarki wojennej, na którym służą marynarze z trzeciej flotylii okrętów. A dziś mamy przyjemność porozmawiać z osobą wyjątkową, komandorem Pawłem Ogórkiem, który jest dowódcą okrętu ORP Błyskawica. Dzień dobry Państwu, komandor porucznik Paweł Ogórek, dowódca ORP Błyskawica. Od 33 w liście dowódców, którzy na tym okręcie mieli zaszczyt, przyjemność dowodzić pod biało-czerwoną banderą. Niezmiernie miło mi jest Państwa powitać. Myślę, że przechodząc gdzieś tutaj po tym Kadłubiu, gdzieś tam w tym krótkim naszym spacerze, będą mieli Państwo możliwość, szansę usłyszeć, zobaczyć coś, co Was zachęci do przyjazdu do Gdyni i do zwiedzenia tego jedynego w swoim rodzaju niszczyciela w Europie, najstarszego bohatera II wojny światowej. Na szczęście. I taka jest opinia, że bardzo dobrze zachowanego dla następnych pokoleń. To w większości przypadków, Szanowni Państwo, gdy już przyjedziecie do Gdyni, kiedy wejdziecie na pokład, jest tutaj ustalona taka trasa zwiedzania i poruszając się po tym pokładzie, miejmy świadomość, że po pierwsze, po tych blachach to już przeszło prawie 7 milionów osób zwiedzających przez 50 lat historii jako okręty muzeum, natomiast trzeba mieć też świadomość, że we wcześniejszych latach, jak w czasie służby bojowej, możemy do tego doliczyć kolejne kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy jako załoga na tym okręcie służyli, więc idziemy po tych blachach, po tym pokładzie, gdzie tyle stóp marynarskich i nie tylko marynarskich, ale również osób zwiedzających, osób przybywających na pokład, również po tych blachach podeszwy zdzierało, nazwijmy tak po wojskowemu. Gdy wejdziemy na ten pokład, gdy przyminiemy już trapowego, ruszymy zgodnie z tymi strzałkami, to po drodze, no pierwsza sprawa, mijamy taką naszą trybunę honorową, na której odbywają się większość tych oficjalnych uroczystości, które mają miejsce na pokładzie Błyskawicy bądź przy burcie Błyskawicy. To jest trybuna honorowa, gdzie tam goście są zaproszeni, stają, obserwują, biorą udział w tych pewnych przedsięwzięciach. Patrząc nawet z tej perspektywy, widzimy taką złotą ścianę. Na tej złotej ścianie, na nadwodówce, tam gdzie pod tą trybuną mamy umieszczone, jest kilka takich tablic, które dokumentują dokonania ludzi, którzy przyczynili się do tego, że ORP Błyskawica funkcjonuje jako okręt muzeum. Mamy dużą tablicę, dwie duże tablice, gdzie ujęte są nazwiska dowódców ORP Błyskawicy. Tak jak mówiłem, jestem tam na tablicy jako 30, ale pewne błędy wychwyciliśmy i 33. Tablica będzie wkrótce poprawiona. I mamy dwie, to jest bardzo ważne dla nas, dwie tabliczki takie mniejsze, które honorują ofiary śmiertelne, tak to może nazwę. Jest tablica poświęcona 7 członkom załogi, którzy w czasie II wojny światowej oddali swoje życie w walkach z hitlerowskim wrogiem. I mamy drugą tablicę poświęconą 7 członkom załogi, którzy w 1967 roku zginęli w tragicznym wypadku w kotłowni numer 2 w czasie wykonywania zadań na okręcie na morzu. W miejscu, gdzie mamy teraz tą trybunę, kiedyś lata temu, zanim okręt jeszcze pełnił swoją służbę wojową, była umieszczona wyrzutnia torpedowa, żeby nie było wątpliwości. Wyrzutnia torpedowa wygląda tak, jak powiedział kiedyś Klaus. Oczywiście to jest wyrzutnia torpedowa, którą tutaj widzimy, jest już z lat 50. ubiegłego wieku. Ona była wykonana, zamontowana na pokładzie w czasie jednej z modernizacji, gdy Błyskawica po II wojnie światowej wróciła do kraju w ramach modernizacji i ujednolicenia wyposażenia. Oryginalna brytyjska wyrzutnia została zdemontowana. Zamontowano w jej miejscu dwie wyrzutnie torpedowe radzieckiej produkcji. Taka wyrzutnia do chwili obecnej tutaj mamy. Do czego służyła wyrzutnia torpedowa? Każdy, kto oglądał jakieś filmy związane z II wojną światową, a zwłaszcza polecam tu słynny Okręt, widział, jak tam te torpedy, okręty strzelają i te torpedy uderzają w burtę, wybuchają, niszczą jednostki pływające przeciwnika, bo do tego się to sprowadza. Torpeda jak wygląda? Mamy jej tutaj przykład. Oczywiście ten model, który możemy zobaczyć tutaj przy wyrzutni torpedowej, jest krótszy o mniej więcej tak 1,5 metra. Brakuje przy niej głowicy bojowej. Fragment takiej głowicy bojowej widzimy w wyrzutni torpedowej na czerwono pomalowany, wystający. Gdybyśmy dołożyli do tej torpedy głowicę bojową, ona by była dłuższa około gdzieś tak 1,5 metra. Budowa torpedy jest bardzo prosta. Mamy zbiornik powietrza, mamy zbiornik nafty, to wszystko jest spalane jak w silniku spalinowym. Napęd, przełożenie przez przekładnię, napęd śruby. Celujemy. Celowanie odbywało się na dwa sposoby z takich aparatów. Tutaj mamy akurat model, bodajże to jest nazwano ładnie francuski, gdzie na zasadzie, że można było wyrzutnie obrócić, ustawić w kierunku na cel. Okręt mógł sobie manewrować dowolnym kursem, że tak się wyrażę. Było też takie celowanie wyrzutnią torpedową na sposób brytyjski, gdzie wyrzutnie się prostopadle do burty ustawiało i manewrowało się okrętem, żeby można było takowy strzał oddać. Można to wszystko wyczytać, doczytać, znaleźć gdzieś w internecie, tam są szczegółowo opisane. Generalnie sprowadzało się do tego, że
No mam tu nie widać tego, tam było kiedyś takie krzesełko przy całej tej ściance, tam siadał operator, wyrzutnie się obracało na burtę, na torpedzie można ustawić tak zwany kąt zwrotu, że po wystrzeleniu z wyrzutni ona wpadała do wody, ustawiała się na określonym kursie i później z zadaną prędkością, nazwijmy to w cudzysłowie, pędziła, żeby uderzyć w cel, który chcemy tą torpedą zniszczyć. Gdyby się okazało, że cel manewrując uniknął jej, później na chwilę obecną mamy rozwiązania, że rozbudza się układ samonaprowadzania torpedy i ona sama zaczyna poszukiwać na przykład hałasującej śruby, zakłóceń pola magnetycznego, innych elementów fizycznych, które pozwolą jej zidentyfikować tą jednostkę, w którą ma trafić, pozwolą ją gonić i trafić w końcowym efekcie, żeby uzyskać nasz sukces. Ale to są współczesne tak działają Tak torpedy, jest. bo rozumiem, że jeszcze torpedy Proszę. z tamtych czasów nie miały takich Pierwsze możliwości. takie torpedy, które samonaprowadzanie wykorzystywały, tak to nazwijmy sobie, to była niemiecka torpeda, bodajże T-43, chyba ten był symbol, która akustycznie naprowadzała się, notabene ORP Orkan, nasz niszczyciel z czasów II wojny światowej, który zwłoki generała Sikorskiego z Gibraltaru do Wielkiej Brytanii przywiózł, dostał taką torpedą akustyczną na środku Atlantyku i zatonął. Zresztą to była jedna chyba z największych tragedii polskiej marynarki wojennej, gdyż szacuje się, że około 200 osób razem z okrętem wówczas zginęło i zatonęło. Szacuje się, gdyż nie do końca są znane. Jest przekaz historyczny mówiący o tym, że na okręcie oprócz załogi znajdowało się również kilkadziesiąt osób z uratowanych jednostek. Tak? I nie do końca jesteśmy pewni, ile faktycznie było. Ocenia się, że około 200, ponad 200 osób ofiar śmiertelnych razem z Orkanem zatonęło, który, mówię, dostał właśnie akustyczną torpedą, która naprowadziła się na hałasującą śrubę. Patrząc od razu tutaj z tej perspektywy, gdy spojrzymy jeszcze w kierunku ziobu okolic, możemy zobaczyć tutaj armatę Boforsa 40 mm. Druga w tej chwili przysłonięta troszkę może przez baldachin, jest zaraz za kominem umieszczona. Trzeba mieć pamiętać, że błyskawica z chwilą oddania do służby, wejścia do służby w 1939 roku, w 1937 roku była dosyć silna, jak na ówczesne czasy, uzbrojona w przeciwlotnicze wyposażenie. Tak? Wobec Polski miała właśnie te 40 mm Boforsy, miała kilka tych najcięższych karabinów maszynowych. To było wszystko uzbrojenie, które było przeznaczone do zwalczania samolotów. W latach późniejszych powojennych, jak widzimy w tej chwili, mamy tutaj dwie armaty podwójne Boforsa i później w ramach modernizacji pojawiły się, stoimy w tej chwili pod tak zwaną pod kamburzem, najważniejszym miejscem na okręcie dla każdego członka załogi. Zresztą tak to dbamy o dobre samopoczucie i pełne brzuszki. Na wyżej wspomnianym kambuzie mamy dwa stanowiska, w tym wypadku to już są armaty przeciwlotnicze 37 mm, też powojennej produkcji radzieckiej i podobne takie armaty, ale pojedyncze lufy, później na skrzydłu nawigacyjnym przy GSD też tam później zobaczymy. W dalszym ciągu jest to wszystko uzbrojenie przeciwlotnicze, wykorzystywane głównie do zwalczania tych środków napadu powietrznego, zarówno samolotów. W późniejszym czasie można by się pokusić o zwalczanie jakichś rakiet przeciwokrętowych, chociaż miejmy świadomość, że te środki napadu, takie rakiety przeciwokrętowe, to są prędkości okołodźwiękowe, to rzędu kilkuset metrów na sekundę poruszające się i powiedzmy sobie szczerze, Bardzo ciężko oko jest ludzkie, człowiek operujący nawet na pneumatycznym czy hydraulicznym przetwornikach nie jest w stanie nadążyć za taką rakietą. To jest czysty przypadek, że się trafi. Nie mylmy tych rakiet z dronami szachów, jakie teraz są wykorzystywane, bo to są drony, które tam z silnikiem spalinowym 170-200 km Na godzinę lecą. Coś takiego. Rakiety klasyczne, rakiety przeciwokrętowe to są rakiety, które osiągają prędkości okołodźwiękowe, więc mamy tutaj rzędu 1000 km na godzinę, 300 ileś metrów na sekundę. Proszę mi wierzyć, to jest mrugnięcie oczami Już ta jej rakieta nie ma. przemknie przed nami, nawet nie zdążymy zauważyć, co nas trafi. Filmy generalnie mogą pokazywać, że da się, ale na filmach się dzieją różne rzeczy, a rzeczywistość jest bardziej Rambo brutalna. jest bardzo fajny. Tak. Idąc dalej po tym pokładzie, mijamy oczywiście ten kambus, jak mówiłem, jedno z ważniejszych miejsc na okręcie, oprócz głównego stanowiska dowodzenia. Tak? Po drodze mijamy następne rzeczy, elementy wyposażenia, czyli wyrzutnie bomb głębinowych. Znowuż tutaj mamy zamontowane w latach 50. ubiegłego wieku wyrzutnie bomb głębinowych produkcji radzieckiej. Taka bomba głębinowa, to jest taka beczka, tak? Ona waży tak około 150-160 kg, z czego tam prawie chyba 140 kg to jest sam materiał wybuchowy w tej beczce zgromadzony. Taką beczkę ładujemy do wyżej wspomnianej rury. Ładunek miotający dzieli się na 3 części. 40 metrów, 80, 120. Taki jest maksymalny zasięg wystrzelenia tej beczki. Ustawia się zapalnik, który wygląda tak. Ja to zawsze tłumaczę, jak mniej więcej moja pięść do łokcia, kurczę, wkręca się w tą beczkę. Tam mamy timer jak do gotowania jajek na miękko czy na twardo w kuchni. Ustawiamy określony czas.
wystrzeliwujemy tą beczkę, wpada do wody, tonie z określoną prędkością kilku metrów na sekundę. Na podstawie tego wyliczamy, jak szybko, szacujemy, bądź mamy dane z aktywnych stacji hydroakustycznych głębokości zanurzenia okrętu podwodnego, który chcemy uszkodzić, zniszczyć. Ustawiamy to wszystko, strzelamy w określoną powierzchnię. Proszę pamiętać, że zniszczenie okrętu podwodnego to nie chodzi tylko o to, że on tam fizycznie musi tą bombą dostać. Proszę mieć świadomość, że nawet zwykła petarda wrzucona do wody generuje takie ciśnienie w wodzie, że żaden nurek w odległości kilkudziesięciu metrów nie utrzyma się tam. On ma obrażenia wewnętrzne ciała dostanie, bo to jest potężne ciśnienie, które potrafi człowieka zgnieść, uszkodzić mu organy wewnętrzne. I tak samo z taką bombą głębinową. Jeżeli tam 140 kg materiału wybuchowego nam na głębokości na przykład 60 metrów zdetonuje, generuje takie ciśnienie w tej wodzie, że jest w stanie, wystarczy, że uszkodzi peryskopy, uszkodzi śrubę, uszkodzi powierzchnię okrętu podwodnego, uszkodzi mu na przykład, rozszczelni go, zablokuje mu pokrywy od wyrzutni torpedowych, które się otwiera, spowoduje rozszczelenie przewodu paliwowego. Już ten okręt nie może wykonywać swoich zadań, więc my osiągnęliśmy sukces. Przerwaliśmy jego misję, uniemożliwiliśmy mu wykorzystanie jego uzbrojenia, a jednocześnie ochroniliśmy na przykład konwój, który prowadzi. W swoim czasie było coś takiego, że jeżeli tam formacje bombowców leciały w tak zwanych nalotach potężnych, gdzie tam miały konkretną stocznię zniszczyć, wystarczyło ją rozproszyć, już efekt nie był osiągnięty, tak? Bo te bomby zamiast spaść na tym wymiarze, dajmy na to, nie wiem, 200 na 200 metrów, to spadały 2 km na 2 km. Więc jak my mamy to też po to chodzi między innymi, rozproszyć formację, uniemożliwić wykonanie zadania przeciwnika. Tutaj mamy to, co chyba turystów zawsze emocjonuje najbardziej, czyli armata. Ale czy jest to armata, czy ma to swoją bardziej profesjonalną... To są uzbrojenie głównego kalibru, czyli podwójna armata morska kalibru 100 mm. A gdy błyskawica była zbudowana w tym miejscu, gdzie teraz, na tym stanowisku, stała 120 mm armata Boforta, która w czasie II wojny światowej Wielka Brytania też miała problem z dostępem do amunicji, między innymi do tych 120 mm, takiej nietypowej szwedzkiej produkcji zresztą na ten temat. I dlatego w 1942 roku te wyżej wspomniane armaty Boforta zostały z okrętu zdemontowane i w miejsce postawiono uniwersalne brytyjskie armaty 100 mm. Czym się różnimy? Ta armata Boforta zamontowana na okręcie na błyskawicy, to jest 7 armat w 4 stanowiskach, które były tutaj, miały pewien problem związany z wykorzystaniem ich parametrów. Nie dało się z nich strzelać powyżej kąta 30 stopni. To wynikało między innymi, jakbyście Państwo poczytali w literaturze, poszukali, czy spotkacie takie opisy, że żeby w pełni wykorzystać możliwości tych pierwszych armat, błyskawica powinna być szersza o parę metrów i dłuższa o parę metrów, żeby ten cały równoważyć tą masę tego ładunku miotającego, tych strzałów, całego tego w ogóle obudowy tej armaty i masy tak samo. I dopiero zamontowanie to uniemożliwiało wykorzystanie armat Boforsa do strzelania do celów jako przeciwlotniczych, do celów powietrznych. Dopiero zamontowanie tych uniwersalnych armat brytyjskich spowodowało, że je można było wykorzystać zarówno do celów nawodnych, brzegowych, powietrznych, w każdym możliwe warunki można było w pełni wykorzystywać je możliwości. I teraz następna ciekawostka, abyśmy spojrzeli sobie tak gdzieś bliżej. No to będzie lepiej widać, jak spojrzymy. Mamy tu jest to model armaty brytyjskiej produkcji, ale gdy spojrzymy sobie tutaj na ten pierścień, zobaczymy tam cyrwicę. O co chodzi? No tak. Mamy lata 50. i znowu się pojawił ten sam problem. My nie mamy możliwości, nie mamy dostępu do amunicji 100 mm, 102,4 mm, bo tam dokładnie było tak, czyli z przeliczonych cali, do takiej amunicji, żeby z tych armat móc strzelać. Wobec powyższego, aby móc wykorzystać możliwości, dokonano takiej zmiany, że tą koszulkę wymieniono na to, aby umożliwić strzelanie ze 100 mm amunicji radzieckiej produkcji. I tu mamy właśnie tego przykład. Brytyjska armata z radziecką koszulką i radziecka amunicja wykorzystywana w późniejszych latach do wykonywania zadań ogniowych i podtrzymywania funkcji bojowych. 4 takie stanowiska z takiej artylerii głównej były na błyskawica. Na każde stanowisko, gdy były działania bojowe prowadzone, wymagało do obsługi 14 mniej więcej osób. Trzeba mieć świadomość, że w samej tej armacie, tak jak możemy zobaczyć, takim naszym domowym sposobem próbowaliśmy jakiegoś członka załogi przywrócić. 2 osoby siedziały z jednej burty, 2 osoby siedziały z drugiej burty. Jeden z tych operatorów odpowiadał za kąt podniesienia luf armatnych, drugi na drugiej burcie siedzący odpowiadał za kierunek, w jakim mamy prowadzić ogień, w jakim mamy strzelać.
Naprzeciwko nich tutaj przy tych złotych mechanizmach siedziały osoby odpowiedzialne za uzbrajanie pocisków. Pocisk wzięty na przykład z podajnika artyleryjskiego bądź z podręcznego magazynku trafiał na to łoże, ustawiany był jego zapalnik i dopiero stąd ładowany i można było go wystrzelić. 14 osób było wymaganych do obsługi jednego stanowiska. To byli nie tylko artylerzyści, ale do podawania tej amunicji byli zaangażowani również kucharze, nie wiem, sygnaliści, inni obserwatorzy, inni członkowie załogi, którzy nie mieli w danym momencie rozpisanych obowiązków, na przykład gdzieś na GSD, na dziobie czy na innych stanowiskach. Załoga błyskawicy tak liczyła między 190 do 220 osób, mogło tutaj nawet być. Proszę mi uwierzyć, że w takich działaniach bojowych, przy obsłudze tych wszystkich armat, nie tylko głównego kalibru, ale tych przeciwlotniczych, jeżeli musielibyśmy też kogoś jeszcze na aparat torpedowy wysłać, czy coś takiego, to te 200 osób miało co robić, bo jeżeli dodamy do tego tych elektryków w kotłowniach siedzących w siłowniach, kotlarzy, tych mechaników, sternika, sygnalistów, to te 200 osób jakbyśmy rozłożyli, to każdy był zajęty i czasem było tak, że ileś godzin naście, czy nawet trzeba było siedzieć na stanowiskach, bo nie było możliwości, nie ma ich kim zastąpić. Nie było jednofunkcyjnych marynarzy. Każdy musiał robić... Każdy przynajmniej- miał swoją wąską specjalność, ale w marynarce wojennej do dnia dzisiejszego funkcjonuje tak zwana, nazwę może zastępowalność. To, że ktoś jest sternikiem, to nie znaczy, że nie posiada drugiej funkcji i nie potrafi obsłużyć na przykład armaty. Tak? Artylerzysta potrafi usiąść do steru i okrętem też sterować, wie o co chodzi, tak? Jak to obsłużyć, jak te urządzenia uruchomić, jak je naprawić, jak poprawić. Mamy taką zastępowalność funkcji i osób i dążymy do tego, że w razie czego, jak to się ładnie nazywa, nawet z 50% obsadą jesteśmy w stanie jeszcze jakoś funkcjonować. Tak? My tam przed chwileczką widzieliśmy jedne z wyrzutni bomb głębinowych, czyli te radzieckiej produkcji takie rury. Ale oczywiście w wielu tych filmach można to samo zobaczyć. Są tak zwane wyrzutnie grawitacyjne, co właśnie widzimy tutaj. Identyczne beczki tych bomb głębinowych. To sztuka polegała na tym, że mając w jakimś zakresie zlokalizowany, gdzie pod wodą chowa się ten okręt podwodny, jednostka nawodna, taka jak na przykład błyskawica, jakieś ścigacze, korwety, rozpędzał się do prędkości prawie że maksymalnej, bo chodziło o to, żeby sobie samemu taką bombą krzywdy nie zrobić. I jak to mówią, przejeżdżając nad akwenie, gdzie prawdopodobnie pod nami ten okręt podwodny może być, zrzucamy serię takich bomb, czyli rzucamy jedną, 2 sekundy, drugą, pędząc z prędkością kilkunastu, tam kilkudziesięciu węzłów, to nam wychodzi po kilkadziesiąt metrów odległości między bombą a bombą. I wtedy powstaje nam, pokrywamy jakiś obszar, jakąś powierzchnię, one detonują, jest szansa, że jeżeli nawet nie tyle, że trafiliśmy, to że to ciśnienie wytworzone jednak przepłoszy ten okręt i uniemożliwi mu prowadzenie działań bojowych. I tu mamy takie, w sumie pierwotnie na błyskawicy te zrzutnie bomb głębinowych były schowane pod pokładem. Tam było nawet takie elektromechaniczne otwieranie tych, można było używając guzika, że się tak wyrażę, na GSD, te bomby też zrzucić, że nie musiał tego człowiek nogą popchnąć, ale jak widać proste rozwiązania też są skuteczne. W późniejszych latach wyniesiono te bomby na pokład z przyczyn jakichś technicznych, rozpadano te otwory. Możemy też tutaj zobaczyć co? Możemy też zobaczyć miny morskie, gdyż w pierwotnym swoim założeniu błyskawica mogła zabrać bodajże około 60 min morskich na pokład. Teraz są tutaj zlikwidowane, tam w niektórych miejscach zachowały się na pokładzie główne fragmenty torów, na których te wózki z minami można było umieścić. Też można było tym okrętem wyjść za dany akwen i postawić zagrodę minową złożoną z kilkudziesięciu tego typu jajek, które do dnia dzisiejszego proszę mieć świadomość, że nie tylko Bałtyk jest potwornie zaświeconym pod tym względem morzem, bo tu jest mnóstwo tego, przez pierwszą, drugą wojnę światową było stawiane i proszę mieć świadomość, że tego typu urządzenia przebywające w wodzie w dalszym ciągu są groźne. Do dnia dzisiejszego nawet te natowskie zespoły z okrętów przeciwminowych, które wspólnie ćwiczą na przykład na Zatoce Ryskiej, znajdują, robią przeszukania, robią w cieśninach bałtyckich takie poszukiwania kontrolne, znajdują cały czas tego typu obiekty, które dalej są groźne. Trzeba o tym pamiętać. Malutkie beczułki, które widzimy na tych wyrzutniach bomb głębinowych, to jest na odmiany świece dymne, które służyły do wytwarzania zasłony dymnej. Okręt mógł się schować sam, na przykład przed przeciwnikiem, wytwarzając potężną mgłę, lub mógł ochranianą jednostkę taką zasłoną dymną też przykryć, żeby przeciwnik nie mógł do niej strzelać, żeby nie wiedział, gdzie ona się znajduje. A tak przy okazji jeszcze pozwolę sobie dodać, bo pan Bosman mi powiedział, że jedna taka bomba głębinowa generuje ciśnienie 5000 atmosfer. Z tego co... Możliwe. Ja nie sprawdzałem, bo podejrzewam, że mnie tu nie było. Ale żartuję. Nie. Ja powiem szczerze, nie szukałem takich informacji. Myślę, że to jest też uzależnione od głębokości, na jakiej ona detonuje, tak? Bo to wiadomo też środowisko ma wpływ na to, jakie to ciśnienie. Większe będzie kontrciśnienie po prostu. Natomiast zaznaczę,
Proszę nie wierzyć w te jakieś tam fajnie nakręcone filmy pokazujące, że Nurek gdzieś tam pod wodą coś robi, obok niego granat wybucha i nic. To jest nieprawda. Proszę nie wierzyć, to jest nieprawda. Nie wytrzymałby tego po prostu. Myślę, żeby tam błyskawicznie się wynurzył. Faktycznie ja zawsze to powtarzam tutaj na błyskawicy, jeżeli z jakąś grupą osób się poruszam. My tutaj możemy pięknie zobaczyć różnicę między marynarką wojenną a flotą handlową. Na darze Pomorza widzimy banderę floty handlowej, tak? Czyli prostokątny płat tkaniny z orłem na białym tle na czerwonym polu. Mamy banderę marynarki wojennej, ta podstawowa różnica to wcięcie trójkątne. Mhm. I proszę pamiętać, że taka bandera z wcięciem trójkątnym przysługuje tylko i wyłącznie okrętom polskiej marynarki wojennej. Mhm. Nie Straży Granicznej, żadnym innym jednostkom, tylko i wyłącznie okręty. A o tym, która jednostka w marynarce wojennej jest okrętem i ma prawo do noszenia takiej bandery, to na dzień dzisiejszy decyduje rozkaz dowódcy generalnego rodzaju sił Rodzaj sił zbrojnych. zbrojnych. To jest częste takie sformułowanie, że ktoś tutaj nieraz się zdarza, że powie, że to jest statek, a my zawsze, że statek to mąkę wozi, a to jest okręt. Co byśmy na ten temat nie powiedzieli, tak? I na statku jest kapitan, tu jest dowódca. A no właśnie, no właśnie. Na tej prawej burcie tutaj, jak przychodzimy, możemy zobaczyć właśnie oryginalne, to znaczy oryginalne, przedwojenne, brytyjskiej produkcji wyrzutnie bomb głębinowych, troszkę różniące się od tych, co widzieliśmy na tamtej burcie. Jak dobrze pamiętam, z tego jak mi kiedyś tłumaczono, akurat ta wyrzutnia pierwotnie znajdowała się w czasie II wojny na ORP Burza. Gdy ORP Burza kończyła swoją karierę jako okręt muzeum, została przeniesiona na Błyskawicy. Na Błyskawicy tego typu wyrzutnie też były. Tak? Troszkę różnica polegała na czym, jak czasem Państwo byście oglądali takie filmy czarno-białe z konwojów atlantyckich, można zobaczyć, jak strzelają taką beczkę z takim trzonem. Właśnie to na tym polegało. Ta beczka była z takim trzonem montowana, włożona w ten i to później wystrzeliwało się. Razem z tym trzonem. Razem z tym trzonem, on tam później odpada. odpada. Ja tam mówię, jak Mottora mi się zawsze tak śmieje, że tak podobnie to się tam wyglądało. To możemy tutaj wtedy zobaczyć. Ale pan Bosman też powiedział, że podobno Polacy wymyślili jakiś patent na to, żeby właśnie ten trzony nie odpadał, żeby nie trzeba było go ponownie, powiedzmy, nakładać, bo to po prostu zabierało czas. To był chyba jakiś tam stabilizator czy coś. Chodzi mi teraz do wnętrza okrętu. Do serca.